Hej, witam wszystkich z kanału Artbike. Jakiś czas temu zakupiłem generator HHO, nie mylić z generatorem wodoru. Jest to sucha cela, nie pamiętam ile kosztowała mnie, ale leżała dosyć długo sobie w rogu mojego warsztatu i cały czas tak myślałem o niej. No i postanowiłem, że będę musiał chyba uruchomić to, także przyszedł najwyższy czas, aby to uruchomić. Może tak pokrótce powiem, co tutaj mamy. No to jest to generator HHO, tak zwana sucha cela. Może czym jest ten HHO? Jest to mieszanina piorunująca, mieszanina tlenona, dawniej powietrze grzmiące. Powietrze grzmiące jest to nazwa XVIII-wieczna. Obecnie nie używamy takiej nazwy. Jest to mieszanina wybuchowa, gazowa wodoru z tlenem 2:1. Objętościowo 1:8 wagowo. No także, jak już wiemy co to jest, to może Wam teraz wytłumaczyć, co będę robił. Także tu mamy generator HHO, z czego on się składa. No jak widzicie, mamy tutaj dwie takie ściany z grubej pleksy. I jak on jest zbudowany? A więc zbudowany jest z płyt metalowych. Jest to stal nierdzewna 318. Bardzo dobra próba. Jak się nie mylę, jest to chyba próba chirurgiczna, także chirurdzy używają taką stalę. No i co my tu mamy? Mamy tutaj, widzicie tak, mamy tutaj płytę, która będzie płytą ujemną. Później mamy raz, dwa, trzy, cztery płyty neutralne. Następnie mamy płytę dodatnią i cztery płyty neutralne i płytę ujemną. Na płytach ujemnych produkuje nam się wodór, a na płycie dodatniej produkuje się tlen. No niby proste, no zobaczymy jak to będzie działać. Zobaczcie, sucha cela jest to generator, który sam w sobie jest obudową. Można do niego nalać wody, no i wiadomo, ta woda nie wyleci, ponieważ ma tutaj uszczelnienie, nie? Są to takie okrągłe uszczelki. Nie wiem, co to za uszczelki, może były stosowane w jakichś rurach. W środku są 3 dziury w każdej płycie, tak aby ta woda po prostu przedostawała się. Dokładnie nie jest to woda, ale powiem później, co to będzie. No. Co jeszcze nam będzie potrzebne do tego, aby uruchomić ten generator? Będzie nam potrzebny zbiornik. A więc taki zbiornik. Jest to chyba specjalny zbiornik, który kupiłem do tego projektu. Ma, zobaczcie, 3 wyjścia, no nie? Jest to na dole jest to wejście do generatora. Tutaj z boku jest to powrót z generatora. No i tu wiadomo, zbiera się gaz, idzie do góry i ten zbiornik służy nam tak samo jako bubler. Tak? Także proste rozwiązanie, a jednak fajne, bo ten zbiornik służy jako zbiornik na tą ciecz, którą będziemy tutaj wlewali. Generator będzie pod nim, będzie produkował gaz, który będzie sobie tutaj krążył, no i ciśnienie tego gazu będzie szło do góry i tym wężem górnym poprzez jakiś zawór zwrotny może jeszcze ten zastosuję, albo jeszcze jeden bubler, bądź jakiś tam, nie wiem, pochłaniacz ognia. Puszczę to do samochodu. Co jeszcze będę potrzebował? No taki PWM. Nie jestem w stanie powiedzieć Wam, czy to jest mocny PWM, ale widzę chyba mocny, bo widzę, ma tutaj 6 tranzystorów, także powinien być mocny. No, spróbuję go rozebrać, żeby Wam powiedzieć, pokazać. No tutaj mamy jakiś taki chyba model tego PWM-a, nie wiem. Jeżeli ktoś chce, może sobie przeczytać. No do czego służy PWM? Wiadomo, do tego, abyśmy płynnie sobie regulowali pracę tego generatora. Tak, aby nam się on nie przegrzał, tak żeby za dużo po prostu amper nie pobierał. Wiadomo, nieraz nie będzie potrzebna taka moc. No co jeszcze chciałbym zamontować tutaj? Tak, dla bezpieczeństwa zamontuję taki automatyczny bezpiecznik. Taki zwykły 32A bezpiecznik powinien dać radę, bo no nie będę używał więcej chyba jak 20A, ale już taki prąd typowo zwarciowy, wiadomo, jak coś się stanie, no to ten bezpiecznik powinien mi zadziałać.
No i skleciłem jeszcze taką obudowę, o zobaczcie, nie? Widzicie, taką budowę zwykłą z płyty MDF-u zrobiłem. Plan będzie taki, że ten generator po prostu będzie na dole. Widzicie, o, ten bubler będzie na górze zamontowany. Wszystko będzie połączone. No, tu gdzieś przykręcę PWM i podłączę go do bateryjki i sprawdzę, jak to wszystko działa. Sprawdzimy sobie przepływ gazu. Ile produkuje gazu na minutę. Słyszałem, że tak 2,5 litra, 2 litry gazu na minutę to może nam dać jakąś oszczędność w samochodzie. Mimo tej oszczędności, wiadomo, ten generator tak samo będzie nam czyścił silnik. Wiadomo jest, że w zakładach mechaniki pojazdowej są takie generatory, tylko mocniejsze, które czyszczą silnik. Jest to nic innego jak HHO. HHO tak samo możemy spotkać w zakładzie jubilerskim. Służy do lutowania złota. Do lutowania złota. Obsług ma taki mały palniczek i sobie tam działa, nie? I tutaj zobaczcie, mam jeszcze takie płyty 318. No i tak będę chciał zrobić tak samo generator, ale nie suchą celę, tylko mokry. Po prostu będzie w słoiku i taki testowy. Sprawdzimy, jak to będzie działało, który będzie miał lepszą wydajność, czy sucha cela, czy po prostu generator tak zwany mokry, który będzie miał lepsze wydajności. Także na razie. Ok, wszystko już skręciłem, możecie zobaczyć, jak to teraz wygląda. No, trochę mi to czasu zajęło, ale muszę Wam się przyznać, że miałem przygotowane mniej więcej wszystko, tylko wystarczyło skręcić. To oczywiście moja reklama. No a więc tak, przykręciłem ten generatorek. No, oczywiście na dwie tertytki niezawodne są, jakby to nie było. Tu mamy bezpiecznik. Bezpiecznik ma 30 W, czyli zaraz sprawdzę, ile on ma tam amper. Ale na 40 A, czyli taki prąd zwarciowy powinien zaskoczyć ten bezpiecznik. Tu macie amperomierz. No widzicie, taki zbiornik specjalny. Ten zbiornik jest specjalny pod HHO, także powinien dobrze działać. Jak widzicie, tutaj podłączamy tym przewodem. Widzicie, tym przewodem podłączamy do dołu, do generatora HHO. On napełnia nam tym elektrolitem cały generator. A górę podłączamy do połowy zbiornika i wtedy przez ten zbiornik przelatuje gaz, idzie nam górą. No i tutaj do tego to właśnie słoiczka. Wypełniłem ten słoiczek, dałem trochę tam płynu do naczyń, tak żeby się robiły, wiecie, bąbelki, żeby potem je podpalić i pokazać Wam, czy ten HHO działa, czy nie działa. Jeżeli chodzi o elektrolit, no niestety nie miałem wodorotlenku potasu. Użyłem sody oczyszczonej i ta woda destylowana, którą miałem w pojemniku, to była woda do akumulatorów. Powiem Wam, że no nie wiem, czy to była woda do akumulatorów, ponieważ woda mi się robi trochę brązowa, także musiało być trochę chloru w tej wodzie. No, nie stosujcie wody z kranu, ponieważ wytrąci Wam się chlor i woda będzie czarna, ona się po prostu rozłoży na tam poszczególne cząstki, no nie. Można zastosować tak dla próby, jak będziecie chcieli soli. Sól jest dobrym przewodnikiem, ale będziecie potem musieli szybko umyć generator, bo on po prostu będzie produkował chlor wtedy. No dobra, włączamy. Co tutaj dużo gadać. Włączymy to cudo i zobaczymy, jak działa. Także widzicie, generator produkuje tutaj HHO, gaz idzie do bublera i potem wszystko idzie do tego słoika. Tylko teraz to się będę bał tego podpalić. No dobra, wyłączę, zrobię to dla Was. O kurwa mać! Przepraszam. Wiecie co? Może to nie był mądry pomysł. Nie róbcie tego w domu, naprawdę. Zrobiłem dużą głupotę. No i nie będę robił jej drugi raz. Po prostu pokażę Wam, jak to działa jeszcze raz. Nie róbcie tego w szklanych słoikach, bo było ryzyko, że ten słoik mógł przecież pęknąć i mógł mi całą twarz pokaleczyć. Nie przemyślałem tego. No nic. Trochę się wystraszyłem, przepraszam. Trochę się zaciąłem. Wystraszyłem się. No, załączymy go jeszcze raz, ale już nie będę robił Wam wyszczałków.
Jak widzicie, jest to mieszanina, jak to tam piorunująca, tak? Mieszanina wybuchowa. Zaraz Wam odczepię telefon od stojaka i pokażę wszystko w miarę zbliżeniu, jak to działa. O, tutaj przybliżę. Widzicie, to jest praca tego generatora. Tutaj idzie do tego bublera. Tu mam PWM. Mogę zmniejszyć jego tam, wiadomo, produkcję, jak będę chciał. A wiecie co, tego to aż się boję zapalić, no nie? Wiem, żebyście chcieli, żebym to zapalił, ale nie, bo zaraz sąsiad przyleci. To by była eksplozja dopiero, nie? Powiem Wam, że produkcja jest w miarę dobra. W następnym odcinku sprawdzę, ile tam ten generatorek daje nam powera. Ale kurwa, mam ochotę to zapalić. No muszę Wam powiedzieć, że w wojsku byłem saperem, kurczę, i takie rzeczy mnie tak za bardzo nie obawiały, ale boję się, no boję. Nie będę tego po prostu w domu robił. Jakbym wyszedł na dwór, to wtedy tak. No i dziękuję. Subskrybujcie mój kanał, dajcie jakiegoś tam lajka. To mnie motywuje. No i co tam, w następnym odcinku pokażę Wam dokładnie, jak sprawdzić, ile gazu produkuje taki generatorek. I w ogóle plan jest taki, aby podłączyć go do mojego samochodu. Mam taki antyczny samochód Spartan z silnikiem 1.1 i ten samochód nie ma żadnej elektroniki, także no nie oszuka nas, bo musicie wiedzieć, że jak podłączacie ten generatorek HHO, podłączacie do samochodu, załóżmy do takiej Hondy, jak ja mam, diesla, to możemy zmniejszyć, widzicie, produkcję gazu. A zmniejszymy mu tak do 10 A, niech sobie popracuje na spokojnie. To on będzie nam dawał HHO do komory spalania, a silnik zobaczy, że w komorze spalania jest za dużo tlenu i zwiększy nam dawkę paliwa. Także musimy dać jakiś emulator do chyba sondy lambda, tak aby ją trochę oszukać, bo summa summarum on będzie nam więcej palił paliwa zamiast mniej. Rozumiecie, nie? A taki stary samochód, czy tam motocykl załóżmy, to nie ma czegoś takiego i wtedy możemy sprawdzić co dokładnie, czy to jakieś oszczędności będą z tym, czy nie będzie żadnych oszczędności. Mam zamiar podłączyć to do samochodu, podłączyć taką fiolkę, na przykład pół litra benzyny, przejechać się trochę tym samochodem albo na wolnych obrotach, zobaczyć jak to będzie działało, czy będzie działało dłużej z HHO, czy w ogóle jest jakaś oszczędność, czy to jest prawda, czy fałsz. Nie? No zobaczcie, tutaj chodzi o... Bo widzę dużo filmów na YouTubie i tam produkcja jest naprawdę, zaraz Wam pokażę jaka. O. Produkcja jest centralnie taka, tak jak teraz, nie? I widzę jak tam kurczę generator, który ma załóżmy 4 kW czy 4,5 kW, zapierdziela na pełnych obrotach. To jest bójda, nie wierzcie w to, to jest kłamstwo. Żeby taki generator odpalić, to naprawdę to musi być praca i to dużo większa jak teraz. No teraz może na wolnych obrotach by chodził motocykl jakiś tam 4-osów, no to właśnie przy takiej produkcji może by na wolnych obrotach on sobie tam pracował, ale nie generator. No to jeszcze taki rzut, proszę bardzo. Ampery nam trochę skoczyły z tego względu, że generator się grzeje, on się po prostu grzeje, dlatego będzie trzeba mu założyć chłodniczkę i chłodnicę na płyn ten cały, tylko że jaka to chłodnica będzie musiała być, bo tam jest elektroliza, ale nie, no będzie musiała być zamontowana jakoś tam powyżej i ewentualnie jakiś silniczek, tak aby zrobić taki obieg wymuszony i to będzie dobrze. No i to by było na tyle, no co tam jeszcze mogę powiedzieć. Zrobiliśmy sobie taki wystrzał kontrolowany, może niekontrolowany i tak jak powiedziałem, nie róbcie czegoś takiego, co ja zrobiłem. A i pozdrawiam tam kolegę z kanału Dobry Patent, to jest chyba mój ziomek. On bezpośrednio włożył zapalniczkę do tej rury. Wiecie co mogłoby się stać, jak macie tutaj gaz? To by eksplodowało. Dobrze by było, jakby poszedł górą gaz, wtedy eksplozja poszłaby górą, może ten kapsel by wyrwało, ale jakby nie wyrwało tego kapsla, to by była piękna eksplozja, także kolego, nie rób tego nigdy. No, dziękuję, pozdrawiam, do następnego.